Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo dotyczącym Rock Ridera ST530. Jak wiecie, posiadam go już około 2 lat, a nawet może nieco dłużej. Zakupiłem przed pandemią jeszcze i jakie mam doświadczenia z nim po tych 2 latach? Zrobiłem pewne upgrade'y, niestety trochę konieczne, a więc chciałbym się z Wami podzielić tym materiałem na temat moich przemyśleń dotyczących tego roweru. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Słuchajcie, generalnie rowerek jest bardzo fajny, bo ma profesjonalne, w miarę profesjonalne przełożenie, modne w tej chwili 1:9, czyli jeden blat z przodu, co zdecydowanie w pewnych sytuacjach jest oczywiście zaletą. Ma niższą wagę, łatwiej jest zmieniać biegi, nie trzeba się tak bawić w dopasowywanie ich, bo przy 3 na przykład blatach z przodu jest dużo bardziej trudne i tak naprawdę większość ludzi robi to niepoprawnie. Przy jednym blacie z przodu jest zdecydowanie łatwiej, chociaż są też oczywiście większe naprężenia z tyłu na skrajnych biegach, natomiast tu jest ich tylko 9, więc tragedii nie ma. Ma też przygotowane jest do bezdętkowych opon, ma bardzo fajną aluminiową ramę z ciekawego aluminium o interesującym profilu. Generalnie same plusy. Niestety po zrobieniu ciekawego projektu przez francuskich inżynierów Decathlona okazało się, że do gry weszli chyba księgowi. No i efekt jest jaki jest. Czyli projekt, który generalnie wyglądał na papierze świetnie, w praktyce już taki rewelacyjny niestety nie jest. Przede wszystkim koszty zostały pocięte na napędzie niestety. Jest to dosyć tani napęd, natomiast sam napęd jest ok. Gorzej jeżeli chodzi o łańcuch. Łańcuch jest z gównolitu, tak to można nazwać, i nadaje się w zasadzie od razu do wymiany. Słuchajcie, kwestia opon. Wszyscy mówią o nich, że są beznadziejne, a ja twierdzę, że wcale takie złe nie są. Oczywiście zamierzam je wymienić na jakiś lepszy model, ale przejechały już, powiem Wam, po zapewne kilku szkłach i się nie przebiły, więc jest jak najbardziej ok, myślę. Wystarczająco dobre są na początek. Mają możliwość, ale to już same obręcze oczywiście, montażu opon bezdętkowych, ale nie sądzę, żeby ktoś przy takim budżecie, przy takim rowerze bawił się w wymianę na bezdętkowe opony, chociaż kto wie, taka możliwość jest, to jest ich plus. Jeżeli chodzi o same opony, to możecie je sobie w terenie obniżyć do ciśnienia do 1,8, natomiast jeżeli jeździcie po asfalcie, możecie dobić więcej i nawet ten profil 2.0, jeżeli chodzi o dosyć szeroką oponę, nie będzie Wam przeszkadzał tak bardzo na asfalcie, aczkolwiek to przełożenie 1.9 powodują, że nie jest to rower do ścigania się zdecydowanie. O tym musicie wiedzieć. Za to świetnie nadaje się do podjazdów. Tutaj sobie świetnie poradzicie na najniższych biegach. Można podjechać pod dosyć sporą górkę, ale jeżeli chodzi o prędkości maksymalne, to na 3 blatach z przodu i na przykład 7 z tyłu, na takich modelach jak ST100 czy ST100 czy na przykład ST520 zapewne pojedziecie szybciej. Co do opon, to jeszcze ciekawostka, że wyglądają one po, co prawda może nie jakimś super dużym przebiegu, ale całkiem solidnie. Z przodu również. I tutaj nie mogę mieć zastrzeżeń. W zupełności wystarczające są też według mnie do takiego normalnej jazdy te hamulce tarczowe Tektro. 160 chyba milimetrów, jeżeli dobrze pamiętam, w zupełności wystarczają. Jeżeli chodzi o amortyzator, to prawdopodobnie jest to Santur. Niestety regulacja tylko do 95 kg i brak blokady powodują, że te 100 mm jest użyteczne jedynie w górach. Na co dzień bardziej przeszkadza niż pomaga i niestety zwiększa wagę samego roweru.
Specyficzna jest też kierownica, słuchajcie, ona jest bardzo szeroka, trzeba się do niej przyzwyczaić, no, może i ułatwia sterowanie, ale przy jeździe po asfalcie, w prostym terenie to niestety, ale bardziej utrudnia, bo nawet ciężko czasami zmieścić się w bramki, no i wymaga to niestety rozkładania szeroko rąk, co na początku na pewno będzie dla Was szokiem, że tak szeroko można rozkładać ręce na kierownicy. W porównaniu z jakimiś modelami bardziej klasycznymi to tu jest naprawdę szeroko, jeżeli chodzi o rozstaw rączek. Decathlon oczywiście pożałował na przykład nóżki. Ja wiem, że nóżka nie jest potrzebna wszystkim, ale przydałoby się, żeby była w zestawie. Jest oczywiście dzwonek, jest oświetlenie, które ja w tej chwili mam zdjęte. Siodełko jest zadziwiająco trwałe. Wydawało mi się, że będzie tandetne, ale daje radę, jest lepsze niż w modelach ST100 zdecydowanie. No i słuchajcie, kwestia pedałów, które też są bardzo słabe, a być może ja mam taką moc w nogach, że już jeden pedał musiałem wymieniać, bo po prostu pękł. Słuchajcie, przechodząc do najważniejszego, czyli do napędu 1/9, jednoblatowy z przodu, jest rewelacja, bo możemy sobie zmieniać jak w półautomatycznej skrzyni biegów te biegi jednym palcem, jedną ręką. No, co do tego rozwiązania, to jestem jak najbardziej przekonany. Mniejsza waga, łatwiejsza zmiana biegów, łatwiejsze dobieranie przełożeń, same plusy. Tak by się wydawało. Niestety łańcuch, który dokłada Decathlon do zestawu, ten standardowy, jest tak beznadziejny, że nie dość, że się zaczął rozciągać, i to po dosłownie niewielkim przebiegu, to jeszcze w końcu pękł, co było zdecydowanie wadą fabryczną zapewne. Natomiast Decathlon mi tego oczywiście na gwarancji nie uznał. Zerwał mi hak i uszkodził całą tylnią kasetę. Koszt wymiany 500 zł same części, więc sporo. Natomiast teraz wymieniłem oczywiście na tą samą kasetę i hak, ale łańcuch już zmieniłem na Shimano twardszy, który jest stosowany też chyba w bardziej zaawansowanych modelach. No i na razie jest ok. Zobaczymy jak długo, więc pierwszą rzeczą, którą zrobicie po zakupie, to wymiana łańcucha. Słuchajcie, z takich praktycznych informacji, na model L bez problemu można zamontować fotelik i bez problemu może tutaj jeździć. Można też zamontować błotniki, które ja mam w tej chwili zdemontowane, zakupione w Decathlonie, najtańsze. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję materiał do filmu o tych błotnikach. No i oczywiście przydaje się coś na kierownicę, jakieś uchwyty. Ostatnio dla Was testowałem te uchwyty, też Wam tutaj gdzieś się podlinkuję. Nie wiem, czy wiecie, te rowery są chętnie wybierane w innych krajach Europy Zachodniej jako dobra baza do upgrade'u i z tym się w zupełności zgadzam. Często są tutaj zmieniane napędy na elektryczne i za relatywnie nieduże pieniądze można mieć tani, dobry rower elektryczny. Tego jeszcze nie próbowałem. Natomiast jeżeli chodzi o bazę do upgrade'u, to jak najbardziej zgadzam się, że rower jest ciekawą opcją i możecie pomyśleć o zakupie go jako podstawy, a następnie go po prostu można upgrade'ować. Aktualnie cena około 2000, myślę, że nadal jest atrakcyjna mimo tych niedoróbek. Natomiast no, pierwsze co bym proponował, to może od razu zmienić łańcuch albo bardzo skrupulatnie się mu przyglądać, bo albo ja miałem wadę i był to po prostu jakaś wada fabryczna, albo źle zmontowany rower fabrycznie złożony, no, albo po prostu rzeczywiście mam niesamowicie mocne nogi i po prostu ten łańcuch po niewielkim przebiegu zerwał się i zniszczył mi cały tylnią część napędu, czyli kasetę i hak przerzutki. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach na dole. Oczywiście łapki w górę motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów. Jeżeli ktoś nie zasubskrybował kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem. Oglądajcie też inne materiały o ST530, ale nie tylko, na moim kanale. Hej, hej, do kolejnego materiału.